Choć Canon bardzo pilnie strzeże informacji na temat swoich nadchodzących modeli, do sieci wyciekły pierwsze plotki na temat modelu Canon R6 Mark III. Porozmawiajmy sobie o nim. Ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Ledwo co mieliśmy premierę modelu Canon R5 Mark II oraz Canon R1, a już w internecie pojawiły się informacje, że jest problem z dostępnością tych aparatów. Tak naprawdę pierwsze sztuki nie zdążyły jeszcze dojechać do tych, którzy zamówili je w przedsprzedaży. Do listy trudno dostępnych sprzętów Canona, na której od dłuższego czasu znajduje się m.in. lampa Canon EL1 czy obiektyw Canon RF2800, dołączył właśnie w tym momencie Canon R5 Mark II oraz Canon R1. Ta lista ciągle się zmienia, fajnie, że w ogóle Canon prezentuje coś takiego, bo daje to ogląd na to, jak duże zapotrzebowanie na rynku jest na sprzęty właśnie z tej topowej, profesjonalnej półki. Czy Canon R6 Mark III wpisuje się w profesjonalną półkę? No tak nie za bardzo. Powiedziałbym, że to taki hybrydowy aparat dla średnio zaawansowanych użytkowników, może nawet dla zaawansowanych, ale jednak dla tych najbardziej profesjonalnych są inne sprzęty. Sam miałem przyjemność użytkować dwa modele dwukrotnie, Canona R6 oraz Canona R6 Mark II, którego mam do dzisiaj, którym nagrywam większość swoich materiałów i z którego jestem bardzo zadowolony, ale bardzo ucieszyły mnie plotki na temat nadchodzącego modelu Canon R6 Mark III, którego również będę chciał przetestować, a myślę, że także zakupić na swoje własne potrzeby. Canon z serii R6 wychodzi mniej więcej co 2 lata. Pierwsza generacja wyszła w lipcu 2020, druga generacja miała premierę mniej więcej w listopadzie 2022. Spodziewam się, że Canon R6 Mark III zostanie zapowiedziany mniej więcej gdzieś na przełomie września i października i trzymam kciuki za to, żeby był dostępny w sprzedaży już gdzieś tam w okolicy świąt, no albo ewentualnie na początku roku 2025. Czy możemy spodziewać się dużej rewolucji, czy będą duże zmiany? No myślę, że tam tutaj naprawdę konkurencja nie śpi. Sony tutaj naprawdę mocno ciśnie ze swoją premierą A9 III, pokazało, że naprawdę ma niesamowite możliwości i tutaj wszyscy spodziewali się, że ten aparat po prostu zatrzęsie olimpiadą w Paryżu, a tak się jednak nie stało, bo najważniejsze zdjęcie z olimpiady w Paryżu już powstało i uwaga, powstało ono przy pomocy aparatu Nikon Z9, czyli już konstrukcji, która jest kilka lat na rynku. Tutaj te najnowsze modele, czy to właśnie Sony A9 III, czy Canon R1, musiały jednak ustąpić pola i pokazało się, że nie najważniejszy sprzęt, a oko fotografa. No dobra, ale przejdźmy sobie do modelu Canon R6 Mark III. Pozwólcie, że będę posiłkował się telefonem komórkowym, bo nie wszystkie funkcje tego aparatu udało mi się jeszcze zapamiętać, to są one naprawdę świeże. Przede wszystkim najważniejsza informacja, będziemy tam mieli do dyspozycji matrycę 24 megapiksele z Canona R3. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o rozmiar matrycy, nie mamy zmian, zarówno R6, jak i R6 Mark II miały taki sam rozmiar matrycy. Tutaj jednak będzie matryca z R3. Co to oznacza? Przede wszystkim zdecydowanie szybszy odczyt względem modelu R6 Mark II, co będzie miało znaczący wpływ na zjawisko rolling shuttera. Także tutaj zmiana bardzo na plus. Czy to, że utrzymują matrycę 24 megapiksele jest ok? Z poziomu użytkownika dość długo już modelu Canon R6 i R6 Mark II muszę powiedzieć, że ta matryca w takich zastosowaniach, w jakich ja użytkuję ten sprzęt, jest naprawdę bardzo wystarczająca i nie ma negatywnego wpływu na rozmiar pliki. Ten odcinek nagrywam na przykład przy pomocy aparatu Fujifilm X-T50, gdzie mamy matrycę 40 megapikseli. No i tutaj te rozmiary plików już naprawdę robią się pomału absurdalne. Także myślę, że w codziennych zastosowaniach taki właśnie R6 24 megapiksele jest jak najbardziej ok. Dla tych, którzy potrzebują więcej, Canon ma w swojej ofercie zarówno R5 jak R5 Mark II, gdzie mamy tą matrycę większą, także dla każdego coś do wyboru. Ja tę 24 megapikselową biorę w ciemno. Pojawiły się takie głosy w internecie, że 24-megapikselowa matryca z Canona R3 została wykorzystana dlatego, że R3 się nie sprzedaje i Canon ma w dalszym ciągu spore zapasy tej matrycy. Jest to, myślę, informacja nieweryfikowalna, ale dzielę się z Wami nią, bo udało mi się taką informację znaleźć i to nieraz przewijała się ona od jakiegoś czasu już, że ta sprzedaż nie jest zadowalająca. Ale tak jak mówię, informacja nieweryfikowalna, ale jest to jakiś trop. Choć są na rynku aparaty umożliwiające 120 klatek na sekundę, to tutaj takiej informacji jeszcze nie mamy. Mamy natomiast informację odnośnie tego, że w aparacie Canon R6 Mark III będziemy mieli do wyboru mechaniczną migawkę oprócz tej elektronicznej. W przypadku na przykład takiego trochę tańszego modelu jak Canon R8, gdzie mamy już tylko elektroniczną migawkę, no to była właśnie jedna z tych różnic, która dla zawodowych fotografów miała kluczowe znaczenie, kiedy jednak decydowali się na wybór modelu Canon R6 Mark II. Dobra informacja dla nich jest taka, że Canon podtrzymuje mechaniczną migawkę,
Mimo tego, że ja osobiście spodziewałbym się, że już w niedalekiej przyszłości ona powoli będzie znikać z aparatów, bo jest to element, który myślę będzie pierwszy do redukcji, jako ten po prostu niepotrzebny, bo widzimy już na rynku, że są matryce, które w pełni sobie radzą z tym, że tej mechanicznej migawki nie ma. Jeżeli chodzi o procesor obrazu, to mamy informację, że zostanie on poprawiony względem modelu Canon R6 Mark II, natomiast nie będzie to tak rewolucyjna zmiana, jak jest dostępna m.in. w nowszych modelach R5 Mark II czy Canon R1. Totalnie mnie to nie dziwi, fajnie, że jest progres względem starej R6, natomiast no ciężko się spodziewać, że aż w 3 różnych segmentach zostanie zastosowane to samo flagowe rozwiązanie, no także tutaj niespodzianki myślę nie ma. Nie mamy natomiast informacji zmian w autofokusie. Spodziewam się, że będzie on odrobinę ulepszony i spodziewam się informacji marketingowych typu autofokus wspomagany AI. Być może zostanie dołożony kolejny tryb wykrywania jakiegoś konkretnego rodzaju obiektu, właśnie przy pomocy m.in. AI, natomiast nie spodziewałbym się jakichś znaczących zmian, a już na pewno nie spodziewałbym się tam autofokusa, który został zastosowany w modelu R1 czy R5 Mark II. Przejdźmy jednak do tego, co zostało o tym aparacie powiedziane i to, co niezwykle mnie cieszy. Przede wszystkim zmiana niezwykle duża dla osób używających aparatów do filmowania. Ma tam być 4K 120 klatek. Czy to będzie 4K 120 klatek bez kropa, do czego zdążył nas już przyzwyczaić Canon w swoich aparatach, gdzie chociażby w Canonie R6 Mark II czy Canonie R8 mieliśmy 4K 50 bez kropa i bez efektu przegrzewania. Czy tak będzie tutaj? No mam nadzieję, że tak. Jeżeli to by się udało uzyskać, to jest to naprawdę niesamowita informacja, niesamowita zmiana i dla mnie game changer, jeżeli chodzi właśnie o wybór nowego aparatu, takiego na co dzień. Także tutaj naprawdę czekam na to, żeby Canon podtrzymał tą politykę 4K z slow motion bez kropa, no i w tym przypadku 120 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o slow motion, to Full HD ma być dostępny 240 klatek na sekundę, także tutaj także mamy odrobinę improvementu, trochę polepszenia tego, co mieliśmy wcześniej. Takie pliki 4K 120 klatek na sekundę zajmują całkiem sporo miejsca na kartach i okazało się, że w modelu Canon R6 Mark III ma być po raz pierwszy w tej serii dostępna możliwość zapisu na kartę CF Express. Nie ma informacji, czy zostanie zachowane podwójne gniazdo SD oraz tego, jakiego typu CF Express możemy się spodziewać, ale niezwykle cieszy mnie to, że CF Express będzie dostępny. Po mojej styczności z tymi rodzajami kart w Canonie R5 byłem naprawdę zafascynowany tym, jak niezwykle prędkości osiągają te karty. Są one zdecydowanie droższe niż SD-ki, no bo SD-ki w tym momencie przeżywają po prostu najlepszy okres swojego życia. Są niezwykle tanie, niezwykle pojemne, bardzo szybkie, ale jednak CF Expressy, no ich prędkość jest po prostu kosmiczna w porównaniu do kart SD. Także tutaj czekam na to, żeby ta karta się pojawiła, a jeżeli jeszcze dodatkowo będziemy mieli dwukrotny zapis na SDK, no to już w ogóle rewelacja. Jeżeli chodzi o takie duże zmiany, to tyle. Pojawiła się informacja, że ma być tam zastosowany wizjer z R5, czyli trochę większy niż ten, który mieliśmy w R6 Mark II. Fajna informacja dla tych, którzy w dalszym ciągu korzystają z wizjerów. Nie należy się tam spodziewać aż takiej rewolucji, jaka jest w Canonie R1, czyli tego wizjera umożliwiającego wsparcie autofokusa przy ruchach gałki ocznej. No aż tak to nie, ale no tutaj ten wizjer z R5 myślę, że będzie naprawdę fajną zmianą. To w połączeniu ze zmianą slotów na karty pamięci wiąże się z informacją, że Canon R6 Mark III ma być cięższy od poprzednika, ale nieznacznie cięższy. Czy uda się zachować kształt obudowy R6 i czy na przykład będą tam stosowane te same baterie? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że ma się odrobinę polepszyć działanie stabilizacji, chociaż stabilizacja w modelu Canon R6 Mark II czy R6 działała już naprawdę świetnie, zwłaszcza w połączeniu z obiektywami natywnymi z bagnetem RF, gdzie połączona stabilizacja dawała około 8 V, także tutaj już naprawdę te wyniki są bardzo dobre. Jeżeli ma być lepiej, to super, jeżeli będzie tak samo, to również bardzo dobrze. Jeżeli natomiast chodzi o ekran w aparacie, no to tutaj w dalszym ciągu ma to być 3-calowy, nie ma informacji na temat rozdzielczości. Przyznam szczerze, nie spodziewałbym się jakichś znaczących zmian, przyznam szczerze, w ogóle nie spodziewałbym się żadnych zmian, bo ten ekran naprawdę daje radę i wydaje mi się, że nie ma sensu w nim tam za bardzo mieszać. Spodziewam się właśnie zmian gdzie indziej. Dajcie znać, co myślicie o tej premierze. Dla mnie to jest naprawdę mega zapowiedź, na którą bardzo długo czekam. Przez jakiś czas wahałem się, czy zamawiać Canon R5 Mark II.
ale mając wizję nadchodzącej R6 trzeciej generacji, zdecydowanie jest to aparat, który bardziej wpisuje się w moją filozofię, który bardziej wpisuje się w moje potrzeby, który bardziej wpisuje się w mój zakres możliwości budżetowych i budżetowych możliwości moich klientów, którzy kupują ode mnie filmy, materiały. Także tutaj myślę, że jest to o wiele bardziej zbilansowane i o wiele bardziej wpisuje się ten aparat w moje potrzeby. Nie mogę się już doczekać, żeby dostać go w swoje ręce. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło. Pozdro.